Cześć, z tej strony Chester, Studio Media Creative.pl, za kamerą Wiktor, Studio Bez Ciśnień. Dzisiejszy film to filtry case, ale nietypowe, ponieważ mówimy o filtrach clip-in. Czym te filtry clip-in się różnią i co jest takiego fajnego w tych filtrach? Filtry stosujemy głównie na przodzie obiektywu. Co za tym idzie, do każdego obiektywu, do każdej średnicy tych obiektywów musimy mieć oddzielny zestaw filtrów. Czy to filtry ND stałe, czy regulowane, czy polaryzacyjne, czy połówkowe. Pełna dowolność, ale do każdej średnicy musimy mieć co najmniej pierścień do ramki tych filtrów. Filtry clip-in to są filtry mocowane przed matrycę, pomiędzy matrycą a obiektywem, czyli zakładając taki filtr możemy dowolnie zmieniać obiektywy, zostawiając jakby w wypadku na przykład filtrów ND te same parametry ekspozycji. Możemy żonglować ogniskowymi, pracując na obiektywach stałoogniskowych, nie zmieniając non-stop filtra frontowego. Wchodząc na stronę przed nagraniem tego materiału byłem zaskoczony wręcz małą ilością tych filtrów. Okazało się, że niesłusznie, dlatego, bo główny podział tych filtrów polega na dopasowaniu do producenta aparatu. Mamy filtry do Nikona, mamy filtry do Canona, mamy filtry do Sony, gdzie ze względu na to, że w większości tych aparatów bezlusterkowych komora, nazwałbym to kiedyś komorą lustra, w tej chwili komora matrycy, jest taka sama. Nie ma tutaj potrzeby generowania różnych kształtów i kolejnych serii. Jeżeli kupujemy filtr do Sony, to on do każdego Sony pasować będzie. Mówimy tutaj oczywiście o seriach R, seriach podstawowych typu Alpha 3, serii S, A9, A1. To wszystko jest takie samo. I teraz ruszmy może filtry ND, które są najbardziej i najczęściej używanymi filtrami, przez nas zwłaszcza. Przychodzą do nas w takim pudełeczku i tutaj mamy jakby komplet, który jesteśmy w stanie zamówić. Mamy filtry ND8, ND64 i ND1000. To jest w takim komplecie filtry do nas przychodzą. Co do filtrów ND, to, że my posiadamy jakby taki komplet, nie znaczy, że one występują tylko w kompletach. Możemy je kupić osobno, jako pojedyncze, wtedy zamiast w takim pudełeczku przychodzą do nas w takim malutkim, plastikowym, zabezpieczonym kejsiku. I właśnie w takiej formie przychodzą do nas również filtry efektowe, które są następną pozycją, jeżeli chodzi o omawianie właśnie w tej serii. Mamy tutaj dwa takie artystyczne, specyficzne filtry, mianowicie pierwszy z tych filtrów to Neutral Night. Jest to filtr z opisu producenta przeznaczony do astrofotografii. Jak to wygląda, zobaczycie za chwilkę w próbkach zdjęć. Natomiast nie tylko do astrofotografii bym go używał, na tyle, na ile go poznałem, ale to dokładnie zobaczycie na porównaniach zdjęć, które wykonamy tutaj w studiu. Teraz dlaczego, pomimo tego, że jest to filtr do astrofotografii, nie zabiorę go w plener? Dlatego, bo przez te miesiące, jak pracowaliśmy z pomocą tych filtrów, wyszło nam kilkadziesiąt lub kilkaset wręcz konfiguracji, które warto by było pokazać i przetestować. To byłby bardzo duży, bardzo obszerny materiał, ale jedynie w studiu jesteśmy w stanie zachować pewnego rodzaju obiektywizm i powtarzalność, jeżeli chodzi o kadr i o to, co fotografujemy i przy jakim świetle i przy jakim ustawieniu tego światła fotografujemy. Także to za chwileczkę. Kolejnym filtrem, który warto przedstawić i który dostaliśmy, to filtr Dream. Wygląda, no, jak mówiłem na początku, dokładnie tak samo, natomiast jego zastosowanie to jest pewnego rodzaju, może nie tyle taka mgiełka mist, co pewnego rodzaju zmiękczenie obrazu, załamanie światła,
daje to nam już na etapie robienia zdjęcia bardzo miękki, bardzo rozmarzony obrazek, stąd może nazwa Dream, a może ja mówię o tym, że jest to obrazek rozmarzony pod wpływem właśnie tej nazwy. Zobaczycie za chwileczkę, jak to wygląda w warunkach studyjnych. Ogólnie bardzo polubiłem robienie zdjęć w plenerze właśnie za pomocą tego filtra. I teraz jeszcze jest jeden myk, jakby o którym tutaj ja muszę powiedzieć, mianowicie robiąc zdjęcia za pomocą tych filtrów efektowych, no takie zdjęcie nam zostaje. Nie jesteśmy w stanie nic z nim zrobić, ani odwrócić tego procesu. To jest rzecz nierozerwalna i nieodwracalna. Nie wiem, czy tutaj jest właśnie to dobre, czy jest złe. Podchodziłem do tego na pewno z dużą dawką ostrożności, troszeczkę poznając te filtry przy kolejnych zdjęciach. Udawało mi się już je celnie dobierać i tam, gdzie nie chciałem eliminować, tam, gdzie okazywało się, że jest potrzeba właśnie ich używać wręcz z premedytacją, dawało to świetne efekty. Zobaczycie, jak to wygląda na serii zdjęć, która już teraz. Kolejną pozycją, którą warto by było przedstawić, to są filtry UV, czyli nic innego jak filtry zabezpieczające matrycę. I w tym momencie pokazuję, jak to wygląda w Sony. Sony to jest nasz ulubiony system, mamy bardzo dużo aparatów i kamer tego producenta, używamy UV-ek nagminnie. Dlaczego? Dlatego, bo z budowy bezlusterkowce wyglądają w taki sposób, że po zdjęciu obiektywu matryca jest bezpośrednio narażona na wszystko, co mamy dookoła siebie. Na kurz, na omsknięcie palca, na kropelkę wody, która gdzieś się zapodzieje, na jakiś odprysk. Filtr UV eliminuje nam
możliwość uszkodzenia i zabrudzenia matrycy. Przy czym no, wiadomo, jeżeli aparat w tym momencie upadłby matrycą w dół na porozrzucane na przykład kamyczki czy klocki, no to stać się coś z tym stanie. On nie jest kuloodporny. Natomiast w zwykłym użytkowaniu, w szybkiej zmianie obiektywu podczas na przykład zdjęć plenerowych bądź nagrań jest bardzo pomocne, bo nie pozwala dotrzeć do matrycy tym wszystkim pyłkom, które nas na co dzień otaczają. Filterek jak wygląda widzimy, zakładamy obiektyw, odpalamy, teraz pokazuje, że aparat działa, obiektyw założony, migawka chodzi, nic się nie dzieje, nic nie strzela, nic nie zahacza, więc jak najbardziej mogę w tym momencie powiedzieć, że jest to bezpieczne i nie wpływające w żaden sposób na mechanikę samego korpusu. Natomiast trzeba pamiętać, że sam filtr jako taki, włożony bezpośrednio w korpus, nie da nam 100% zabezpieczenia przed pyłkami, jeżeli chodzi o zasysanie tego do środka przy zmianie obiektywu. I tutaj producent wyszedł z bardzo fajną rzeczą, ponieważ w komplecie, czy do pojedynczych filtrów, czy do na przykład kompletów ND mamy takie, nazwijmy to, wkładki z pianki, którą wkładamy pomiędzy korpus a zamocowany za chwileczkę filtr. Pokażę, o który moment i o które miejsce chodzi. Filtr przylega nam, nie wiem czy to będzie widać na zbliżeniu, filtr przylega nam do obudowy w dolnej części i w górnej części tutaj. Więc wkładka ma za zadanie uzupełnić nam te miejsca po to, żeby aparat nie zasysał pyłków i kurzu przy zmianie obiektywu, gdzie no, siłą rzeczy może się nam to zdarzyć. Przy czym pokazuje Sony jako jakby nasz podstawowy korpus, ale dzięki uprzejmości kolegi, który korzysta z Nikona, w tym momencie pokazuje, jak to wygląda w Nikonie. Filtr oczywiście ma inną budowę, chociaż dokładnie te same parametry, jeżeli chodzi o użytkowość. Filtry do Nikona, do bezlusterkowców wyglądają właśnie w taki sposób. Zapieramy na dolnej części i zatrzaskujemy na górze. Tutaj mamy na górze pod stykami mamy takie minimalne rowki, o które filtr się zapiera i to jest filtr zabezpieczający matrycę, jeżeli chodzi o system bezlusterkowy Nikona. Idąc dalej, w tym momencie Canon. Zastosowanie takie samo. Canon już ma ten filtr włożony. Wiktor z tego korzysta od momentu, kiedy te filtry dostaliśmy i sobie chwali. Również nie ma to najmniejszego wpływu na pracę mechaniczną aparatu. Zastosowanie w każdym jednym jest dokładnie takie samo, czyli ma chronić matrycę. ND-ki mają nam ograniczać dostęp światła do matrycy. Dreamy są dokładnie takie same. Night Shift są dokładnie takie same. Różnią się tylko kształtem i sposobem mocowania. Ważna rzecz, którą warto podkreślić, to to, że żaden z tych filtrów nie wpływa na pracę autofokusa zarówno w Nikonie, w Sony, jak i w Canonie, bo na tych trzech aparatach testowaliśmy filtry, które otrzymaliśmy od producenta. Może z opisu samych filtrów, budowy, zastosowania praktycznie tyle, ale jeszcze na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o zastosowanie filtrów ND przy fotografii. No, przy filmie wiadomo, żeby nie zmniejszać migawki, nie zmniejszać przesłony, używamy tego filtru, żeby utrzymać te same parametry nagrywania filmu. Przy fotografii teoretycznie możemy sobie zmniejszyć szybkość migawki, no ale ona też gdzieś ma swój kres. I teraz do czego zacząłem używać bardzo mocno tych filtrów ND, jeżeli chodzi o foto, zarówno plenerowe, jak i studyjne. Strasznie lubię ten obiektyw i strasznie lubię też kilka innych, które posiadam, jeżeli chodzi o kategorię obiektywów manualnych i obiektywów starych, adoptowanych do systemu Sony. Niestety wadą na przykład tego obiektywu jest to bądź jak największą zaletą jest to, że nie posiada w ogóle pierścienia przesłony. Tutaj przesłona nie istnieje, on po prostu ma 1.7 i to jest koniec tego obiektywu. Jedyna regulacja jaka jest, to jest regulacja ostrości. ND uratował mi tutaj tyłek, że tak powiem, wielokrotnie ze względu na właśnie brak
tej przesłony. Żeby uzyskać tym obiektywem dłuższe czasy, gdzie byłem już na granicy dolnej ISO, musiałem dostosować te filtry i to pozwoliło na zrobienie rewelacyjnych i ciekawych efektem zdjęć właśnie za pomocą tego obiektywu. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o zastosowanie filtrów ND dla mnie, jako osoby głównie fotografującej, to studio w momencie, gdy nie chcę działać na zamkniętej przesłonie. No niestety lampy, które posiadam, nie mają synchronizacji szybkiej migawki, więc będąc w potrzebie dostosowania się do możliwości moich lamp, musiałem w tym momencie jakby ograniczyć dostęp tego światła właśnie filtrem ND. Co mi to dało? Przesłona 2.8, 1.8, 1.4, założony filtr, ISO 100, 1.250 i zaczynają się te zdjęcia robić fajne, dokładnie takie jak chciałem. Mamy otwartą przesłonę, piękne rozmycie, ISO w dole, światło zsynchronizowane do najszybszej możliwej synchronizacji, czyli 1.250 sekundy bez HSS i dało się to opanować. Także to jest kolejna rzecz, która działa na plus jakby tych filtrów, bo podczas sesji wymieniam obiektywy z 35 na 85, z 85 na zooma, z zooma znowu na 85, chcąc uzyskać ten efekt standardowymi filtrami montowanymi na koniec obiektywu, musiałbym mieć tych filtrów dziesiątki. Na dzień dzisiejszy wystarcza mi clip-in włożony przed matrycę. Jedyną rzeczą, która w clip-inie nie będzie występować, choć może w jakiś sposób zostanie to zrobione, na ten moment nie występuje i ja nie wierzę, że będzie występować, to polaryzacja, ponieważ polaryzacja zależy od kąta padania światła i te filtry muszą być nasadzane na koniec obiektywu, innej drogi na ten moment nie widzę. Jeśli chodzi o filtry typu clip-in, na ten moment uważam, że powiedziane zostało wszystko. Temat będziemy rozwijać, skupimy się na konkretnych modelach tych filtrów i kolejnych ich zastosowaniach. Także śledźcie kanał. Dzięki serdeczne, do zobaczenia.